Znajdujemy się na Bungee Beach w Chorwacji. Bardzo charakterystyczne miejsce, bardzo blisko Old Town, gdzie ludzie masowo przychodzą, aby opalać się na słońcu. Tak jak wcześniej wspomniałem, cała Chorwacja jest dosyć takim kamienistym terenem. Na mapie można zobaczyć, że jest w miarę dużo plaż. My właśnie znaleźliśmy jedną z nich, najbardziej popularną. No i właśnie ta plaża, jak zauważyliście, ona jest robiona taka trochę na siłę, nie jest za bardzo piaszczysta, jest tam mnóstwo takich drobnych kamieni i prawdopodobnie ja myślę, że to było tak samo jak z całym innymi wybrzeżami, to znaczy są tu przede wszystkim kamienie, skały i w tym oto miejscu zdecydowano się ze względu na wodę i lokalizację wybudować tutaj niewielką plażę. Ludzie cieszą się czym mają. Jest tutaj nieopodal pub z drinkami, ze wszystkim. Ale no, skoro wróciłem właśnie z Filipin i jak to widzę, to jest trochę tak biednie. No to chodź, idziemy ściągnąć majtki. No, ja myślę, że Dubrownik to jest właśnie tak przede wszystkim miejsce, gdzie można zwiedzać miasto, gdzie można robić hiking, ale niezbyt Dobre miejsce, żeby ściągnąć majtki. No, niezbyt to dobre miejsce już do opalania. Ja przygotowałem właśnie swój teleobiektyw, żeby fotografować nagie panie, ale zawiodłem się, ponieważ nie jest to plaża nudystów i nikt nie chce się rozbierać. Możemy tu usiąść. Nie będziemy wchodzić na plażę, bo nie chcemy piachu w butach. Mamy w sumie jakieś kąpielówki, strój kąpielowy w domu, ale nie mamy ręczników. Nie mamy koca, więc trochę lipa. To jest dobra pogoda do opalania, dobra pogoda do pływania, no ale przykro mi bardzo, trzeba mieć ręcznik ze sobą. Trzeba mieć ze sobą ręcznik, trzeba przynieść ze sobą koc, trzeba przynieść ze sobą krem do opalania, który, nawiasem mówiąc, trzeba przynieść ze sobą. Nie bądźcie tacy, że nie bierzecie ze sobą nic, totalnie idziecie bez niczego i mówicie, a to wszystko można kupić na miejscu. Właśnie w takich krajach, gdzie są plaże, gdzie jest słońce, takich egzotycznych, czy choćby nawet w samym Dubrowniku, takie podstawowe rzeczy jak krem do opalania to jest po prostu jeden z najdroższych elementów. Co możecie zdobyć za 5 zł w jakimś tam sklepie, tutaj kosztuje 5 razy drożej. Więc jeżeli jesteście na budżecie, to takie rzeczy trzeba myśleć wcześniej, tak? No to po to wam mówię, tak? Żebyście wiedzieli na przyszłość. Ceny, jak to ceny w barach, wiadomo, że są większe niż w sklepach. Za butelkę piwa Desperados 33 ml żądają sobie 40 kun, czyli jest to tak około 4,50 do 5 funtów. Jest to w miarę normalne, że w barach są ceny znacznie wyższe niż w sklepie. Natomiast jeśli chodzi o lody, tu się zaskoczyliśmy, podczas gdy wszędzie tam na Starym Mieście lody były po 15 kun, 15-14. Tutaj w tym barze oferują gałkę za 10 kun. To jest bardzo przystępną ceną. Chyba nikt tutaj obecnych na plaży nie kupuje właśnie alkoholu w barze. Zamiast tego można się dostać do okolicznego sklepu, gdzie tutaj za puszkę Desperadosa niestety nie mieli w szklanej butelce, ale też jest ta sama pojemność. Można kupić właśnie jeszcze taniej niż za butelkę za 7-8 kun. Za 7 kun chyba kupiliśmy, tak? Tak, za 7 kun mamy całą buteleczkę, gdzie tutaj możemy, tutaj ładnie syk. Proszę Państwa, Panie Fertku. Panie Bertku? Na zdrówko, i kulturalnie, legalnie sobie tutaj się... Ty, to jest dobre, tam mi limonkę dają? Ja długo tego nie piłam. Powinno się dać limonkę, ale już nie będziemy limonki dokupywać. I tak jest. Dobre to jest. I tak jesteśmy w dobrej A lokalizacji. patrz, dają tutaj, tu jest jakiś znak marihuana? Co to znaczy? A jeżeli chodzi o toaletę, bo wiadomo, po piwku chce się pić, chce się siku,
No to jest tam co prawda toaleta w barze, ale tam stoi babka klozetowa i pilnuje, i pilnuje, żeby nikt nie wchodził nielegalnie. Wpuszcza co prawda do toalety, ale za okazaniem paragonu. Jeżeli nie macie paragonu, to możecie właśnie się skusić na lodzika i z takim paragonem wrzucić do toalety, ale jeżeli też jest inna opcja, nie potrzebujecie nic poważnego, nie potrzebujecie dwójeczkę, no to wystarczy założyć kąpielówki i tutaj Albo przezroczyste wskoczyć, majtki. i wskoczyć tutaj do tej pięknej wody, do naszego Morza Śródziemnomorskiego. To tyle na dzisiaj. Mieliśmy w planach właśnie chodzenie po murach, ale ponieważ to kosztuje, a jest piękna pogoda, a nie byliśmy jeszcze na plaży, skorzystaliśmy z okazji i właśnie korzystamy z plaży. A powiedz, ile to jest, wychodzi tak w złotówkach 7 kun? Za puszkę tego Desperadosa to jest jakieś... To jest 7 kun to jest mniej niż funt, bo funt to jest jakieś 8 kun, prawda? Czyli 5 złotych? 7. No, 5 zł za puszkę, tak wychodzi. Myślę, że przy naszej średniej krajowej 5 zł za piweczko na pięknej chorwackiej plaży to jest coś, co jest affordable. Jak to powiedzieć po polsku? To jest, No takie, wiecie, stać. no jest dobry stosunek jakości do ceny w stosunku do lokalizacji. Tak myślę. A że piwo jeszcze rozgrzewa, tak więc zachęcam przy ładnej pogodzie, żeby popływać. Jak umiecie pływać, bo my nie umiemy pływać, dlatego tam nawet nie wchodzimy. Ja umiem, Jeszcze- tylko chaotycznie. Tak, chaotycznie to robimy. Nie, każdy potrafi pływać, tylko nie każdy umie to zrobić ze stylem. Lajka. Tak, proszę o lajka. Dajcie lajki, to będzie więcej wideo. Proszę o lajka. Temperatura przekroczyła 20 stopni. Jest tak ciepło w słońcu, że ja ściągnąłem koszulkę, a operator Daria majtki. Już nie kameruj się bez majtek. Mamy tutaj totalny relaks, nic nie robimy, wypoczywamy, bo normalnie to my cały czas biegamy z miejsca na miejsce i tylko szukamy, co tu można zrobić, żeby nie marnować czasu, bo wiadomo, jesteśmy na budżecie, a czas to pieniądz, czyli chcemy jak najmniej wydać i jak najwięcej zrobić. Natomiast w dzisiejszym dniu jest całkowity relaks i swoboda. Obserwujemy wodę, jak to pięknie sobie odbija się o skały, ociera o plażę. I tak jak mówiłem, jest pełny relaks. Teraz właśnie przechodzimy z trybu backpackerskiego w tryb turystyczny, tak zwany... A co, ściągnąłeś koszulkę dla fanek, tak? Dla tych, co zostawiły lajka. Miałem dużo prywatnych wiadomości z pytaniem, dlaczego nie ściągam koszulki w żadnym wideo. A teraz, ponieważ dotrwaliście do końca wideo, jest bonus. ściągam koszulkę. No nie? Tak to się robi, nie? Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie. No ale nie, Marcin jeszcze daj jakiegoś komentarza dla fanek. Komentarz dla Gdzie fan- Cię mogą znaleźć? Znaleźć mnie są można na Facebooku, Instagramie oraz na YouTubie, który właśnie oglądacie. Mam konto na Pinterest, na LinkedIn oraz zapraszam na wideoczat na Snapchacie. A teraz nasz operator Daria wyjaśni, jak pójść do wody i umyć się, jeżeli nie mamy stroju kąpielowego i mamy podpaskę. No to tak. Ej, zaraz. Wchodzimy do wody, nie? Z podpaską czy bez? Podpaskę wyjmujemy, robimy recykling. No tak, Czy- podpaskę wyciągniemy, ona spłynie gdzieś tam kanałem i wtedy to wychodzimy bez podpaski, czyli wychodzimy czyste, podpaski nie ma. No i tyle. I później zakładasz majtki bez podpaski. No tak, no bo akurat, ale to jest tylko dla dziewczyn, które się kończy okres. Bo jak jeszcze dużo im leci, to z reguły to jest tak, że okres się zatrzymuje w wodzie, ale potem znowu zacznie cieknąć, więc musisz szybko, tam jest akurat
Spożywczak. Wchodzić po podpaskę, ale najlepiej mieć taką rezerwową, albo można iść do publicznej toalety i wziąć trochę papieru włożyć. A teraz to usuń. Pamiętajmy, że żeby wziąć papier z toalety, trzeba mieć paragon, więc nie obejdzie się bez rodzica. Wstąpiłem do Brodzika, ponieważ nie potrafię pływać, a stopy trzeba zamoczyć, bo jakąś część ciała trzeba zamoczyć. Wtedy możemy uznać, że byliśmy w chorwackiej wodzie, tutaj na morzu. Mamy tutaj 3 nieduże brodziki z każdej strony, gdzie można zamoczyć sobie stopy, trochę się naprawdę wychillować, obniżyć temperaturę ciała, ponieważ nie można cały czas być na słońcu. Zrobić siku też można? No nie za bardzo, tu już bardziej tam do wody trzeba wskoczyć. No i to tyle. I tak można spędzać sobie czas, zamiast wchodzić bezpośrednio do wody. Kurde, jak jest zimno. A teraz kilka porad o bronzerze. No więc tak, jeśli dziewczyny nie chcecie, żebyście miały takie plamy jak ja to mam i nie wyglądać jak osoba z chorobą plazmową. Wystarczy wziąć po prostu gąbeczkę, macie brązę, rozsmarowujecie, czyli jakbyście myli dosłownie nogę i wtedy równomiernie rozprowadzicie brązę. W jednym wypadku niestety będzie to wyglądało jak coś takiego. O, proszę bardzo. Ogólnie z daleka nie widać, że ja jestem jakaś chora specjalnie, ale z bliska niestety nie wygląda to zbyt estetycznie. No nie stwierdzasz tego, panie operatorze? Co Stwierdzam. myślisz? Jak? Chcesz powiedzieć, że moje nogi nie wyglądają ładnie? Skorzystaliśmy z oferty tej restauracji, ażeby skorzystać z dobrodziejstw bieżącej wody. Nie mają niestety tych rożków, więc zamówiliśmy sobie w pucharku. Jest tutaj mnóstwo ludzi, którzy... Chciałem powiedzieć, że oni siedzą na telefonach i nie rozmawiają ze sobą, ale byłoby to kłamstwo. Ludzie się jednak socjalizują. Jest jedynie może jedna para, co sobie przegląda swoje zdjęcia i nie wiadomo co. Ale ogólnie każdy bierze swój czas, socjalizuje się i rozmawia o przyjemnościach życia. Ile kosztują te lody? Lody kosztują 10 kun za gałkę. Tak jak mówiłem, jest to dobra oferta w miejscu, gdzie jest tyle turystów, że ceny rosną o 50%. No i masz tutaj monteroletę, nie? Jest to wliczone w cenę. Pozdrowienia. Pozdrowienia i zapraszam na następny materiał. Zostaw lajka, jeśli lubisz te lody. Dokładnie.